Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Wiosna zagościła już u nas w pełni, a wiosna to dla każdego herbaciarza świeże wiosenne herbaty. Dzisiaj pokażę Wam herbaty z Darjeelingu, świeżynki, które docierają drogą lotniczą do Europy, żeby jak najszybciej od zbiorów trafiły już do naszych czajniczków. Jest to herbata wyjątkowa, bardzo trudno spotykana, szczerze mówiąc. Trzeba troszeczkę się naszukać, trochę też kosztuje. Nie każdy z Was pewnie miał okazję skosztować, a właśnie teraz jest czas, kiedy należy kosztować właśnie te Darjeelingi, ponieważ pierwszy wiosenny zbiór Darjeelingów uzależniony jest od tego, jaka jest wiosna i kiedy się zacznie właśnie w północnych Indiach. W tym roku wiosna jest cieplutka, dość sucha, także zbiory rozpoczęły się już z początkiem marca. First Flush, czyli pierwszy zbiór tej herbaty, jest najbardziej ceniony. To są najmłodsze, świeżutko rozwinięte listeczki, które bardzo szybko przechodzą proces obróbki i od razu są rozsyłane po świecie właśnie jak najszybciej samolotami. To jest dla herbaty dość nietypowe, ponieważ jest to drogi transport, co też podraża w ogóle samą tę herbatę, więc najczęściej herbaty gdzieś płyną statkami, ale z tą wszyscy bardzo się śpieszą, każdy chce od razu skosztować jak najwięcej Darjeelingów z jak największej liczby ogrodów i jak najszybciej. Kto pierwszy wypije, ten pierwszy komentuje. Bardzo fajnie. W tym roku, jak mówiłem, wiosna jest wcześnie, więc i herbata u nas zagościła wcześnie, właśnie z Darjeelingu. Sam Darjeeling to oczywiście region w północno-wschodnich Indiach, położony między górami, już właściwie u podnóża Himalajów. Po lewej stronie Nepal, tutaj Bhutan, taki indyjski jęzorek wdzierający się na północ i tam założono właśnie herbaciane ogrody w Darjeelingu. Plantacje w Darjeelingu założone zostały przez Brytyjczyków w czasach imperialnych. Kolonializm kwitł, Anglicy rozsmakowali się już na dobre w herbacie, ale nie mogli się za bardzo dogadać z Chińczykami, żeby mieć stały dostęp do pysznej, dobrej herbaty. Postanowili zatem sami uprawiać herbatę. Indie były częścią korony brytyjskiej, więc padło na to, że jest to najlepsze miejsce do uprawy herbaty, ale miejscowa herbata, czyli Camellia Assamica, która tam występowała, nie cieszyła się aż taką popularnością u Anglików. Uważali, że to gorsza jakość, gorsza herbata, fajna do mieszanki, ale potrzebne są te chińskie sadzonki. Jako pierwszy niby herbatę w Darjeelingu zaczął uprawiać Arthur albo Archibald, różnie tam używał swoich zamiennie imion, Campbell, który w 1841 roku założył pierwszy ogród herbaciany. To był już powiedzmy zwolniony ze służby lekarz, który w służbie Bengalu działał, a później osiedlił się zaraz obok w Darjeelingu, założył ogród, który bardziej był ogrodem botanicznym niż herbacianym. Miał tam sporo herbaty, ale także inne rośliny. Nie była to produkcja przemysłowa, ale on rzeczywiście pierwszy pozyskane z Chin sadzonki zasadził i zaczął uprawiać. Kampania wschodnioindyjska, brytyjska właśnie próbowała zdobyć skądś chińskie sadzonki, ale Chińczycy nie chcieli sprzedać zarówno sadzonek, jak i w ogóle wiedzy na temat uprawy herbaty. Dlatego wysłano do Chin Roberta Fortuna, który był botanikiem i odkrywcą brytyjskim. Ów odbył 2 podróże. Wysłano go do Anhui i do Fujianu, żeby pozyskał sadzonki herbaty czarnej i zielonej. To właśnie on jako pierwszy stwierdził, że jest to jedna roślina, nie osobne. Udało mu się w przebraniu Chińczyka podkraść 13 000 sadzonek, które wysyłał na bieżąco do Indii w skrzyniach Warda. To takie bardzo nowy wynalazek w tamtych czasach, właśnie służący do przesyłania na długie dystanse takich egzotycznych roślin. Przypominało to taką niewielką szklarnię, coś powiedzmy między lektyką a szklarnią. Było to łatwe w transporcie, ale przy okazji gwarantowało roślinom właściwe warunki, żeby się po prostu nie zmarnowały. 13 000 sadzonek właśnie zapakowanych w takie małe przenośne szklarenki przesłano do Indii i wszystkie niestety nie udały się. Okazało się, że plantatorzy nie za bardzo sobie z tym poradzili. Wszystkie zdechły, zmarnowały się, plantacje się nie założyły. Dopiero druga podróż przyniosła pożądany skutek, ponieważ Robert Fortun tym razem wysłał nasiona i dopiero z nasion udało się wyhodować pierwszą herbatę i założyć pierwsze ogrody. Obecnie w Darjeelingu w 7 regionach znajduje się już 87 ogrodów, w których uprawia się herbatę. Jedne są wielkie, naprawdę przemysłowa produkcja, wysyła się na cały świat. Inne tak malutkie, że zbiór odbywa się ręcznie i jest tej herbaty tak niewiele, że właściwie nie dociera do nas. Myślę, że
można znaleźć kilka rzeczy, które na pewno przykują uwagę każdego herbaciarza, ponieważ każdy z tych ogrodów różni się od siebie. Jedne są wyżej, drugie niżej, jedne są wielkie, inne takie właśnie bardzo ekologiczne. Każdy na coś innego stawia, ale generalnie herbata z Darjeelingu jest do siebie bardzo podobna. I te niuanse najbardziej właśnie inspirują herbaciarzy, żeby degustować najświeższą herbatę i porównywać, wspominać smak zeszłorocznego First Flusha, czyli pierwszego zbioru, z bieżącym oraz porównywać ogrody między sobą. Są to plantacje założone bardzo wysoko, to jest nawet do 2300 metrów nad poziomem morza. Wyżej uprawia się herbatę już tylko w Nepalu. Stąd Darjeeling ma taki bardzo nietypowy smak, ale to nie tylko dlatego. Jest to dość nietypowa czarna herbata. Jest niedofermentowana, co w normalnej czarnej herbacie uchodziłoby za wadę i za coś, co obniża jej jakość i wartość. Tutaj, jak zwrócicie uwagę, listki są jeszcze zielonkawe gdzieniegdzie. Herbata sfermentowana do 90 około procent. Dlatego niektórzy chcieliby klasyfikować Darjeelinga jako herbatę niebieską, czyli oolonga, ale proces produkcji jest zupełnie inny. Jest to typowa czarna herbata, ale nietypowa, ponieważ niedofermentowana do końca, co zapewnia bardzo charakterystyczny, lekki napar i bardzo intensywny bukiet smakowy. Wyśmienita herbata. Każdy z Was powinien spróbować Darjeelingów z pierwszego zbioru. Bardzo typowy dla Darjeelingów smak winogron, stąd są nazywane często właśnie szampanem wśród herbat. Winogron muszkatowych, generalnie wyczuwa się nuty bardzo owocowe, przyjemne. W tym roku spośród tych 5, które kosztowałem, najczęściej właśnie widzę jakieś takie nuty warzywne. Zielenina na zupę nasuwa mi się na myśl, coś jarmuszowatego, odrobinę jakiejś kalarepy wręcz. Mniej tych owoców jakoś jest tym razem, a więcej takiej wręcz nuty bardziej podobnej do herbaty zielonej, czyli bardzo taka świeża, warzywna. Jestem pewien, że to z powodu właśnie tej wczesnej i ciepłej wiosny i szybkich w tym roku wyjątkowo zbiorów. Porównajcie, jeśli macie jakiś, powiedzmy, dostęp do zeszłorocznych First Flushy. Oczywiście one już nie będą smakować jak te najświeższe. W zeszłym roku były bardziej owocowe, bardziej winogronowe. Tutaj mamy no, nutę warzywną. Idealne, moim zdaniem niezwykłe i niesamowite i godne, żeby każdy spróbował i żeby każdy znał ten smak. Polecam, jak tylko zdobędziecie Darjeelingi, pijcie ze wszystkich ogrodów, jakie tylko Wam się uda trafić. Do zobaczenia na naszej stronie czajnikowy.pl.